Seria Fazbear's Fright ma dosyć słaby odbiór u mnie, więc raczej wolę ją nagrywać, kiedy są inne rzeczy dookoła, żeby nie zanudzać ludzi. Teraz jest trochę ciężko, bo jest nowa gra, mam średnie tempo, robię duży projekt, a to przydałoby się trochę nadgonić. Myślę nad tym, żeby wrócić do maratonów, żeby w jeden tydzień omówić całą książkę naraz, ale będę o tym myślał później, po moim obecnym wielkim projekcie. Niedawno wyszła po polsku 6. książka Blackbeard, czyli po polsku Kos, a dzisiaj kończymy poprzednią z historią mężczyzna w sali 1280. To jedna z ważniejszych historii w serii, bo mówimy o mrocznej sile, która utrzymuje zwęglonego człowieka przy życiu i chyba widać, w którą stronę to zmierza. Historia dzieje się w szpitalu Heraklesa. Tytułowym mężczyzną w sali 1280 jest nieznana ofiara pożaru. Mężczyzna został poważnie spalony do tego stopnia, że jest kupą kości, mięśni i spalonego ciała. Wszystko to jest widoczne i przerażające. Nie ma twarzy, mózg widać pod pęknięciami czaszki. Mimo to mężczyzna wciąż żyje. Jakiś czas temu odłączono go od podtrzymywania życia, wciąż żyje. To jest jeden z wielu powodów, dlaczego pielęgniarki w tym szpitalu uważają go za czyste zło. Nie ma cudu w tym, że osoba w takim stanie wciąż żyje. Badanie mózgu wykryło, że śnią mu się wieczne koszmary, a w jego głowie są dwie grupy impulsów, dwa różne życia. Można do tego dodać też przerażającą atmosferę w tym pokoju i poczucie, że jest tam coś więcej. Pielęgniarki Ackerman, Thomas i Colton uważają za swoje powołanie powstrzymać to zło. Historia zaczyna się, kiedy w szpitalu pojawi się ksiądz Arthur Blight. Jego zadaniem jest pomóc osobom bliskim śmierci zaakceptować swój los, zyskać spokój. Doszukiwanie się w ludziach dobra to jest jego powołanie i choć nie przychodzi mu to z łatwością, zawsze do przodu. Nie wierzy w zło czyhające w sali 1280 i choć stan tego mężczyzny go przeraża, to stara się mu pomóc. Pojawi się tutaj także Mia, nowa pielęgniarka w szpitalu. Póki co nie jest w nic wtajemniczona, nie wie wiele o pacjencie, ale staje bardziej po stronie miłego, starszego księdza niż po stronie pyskatych pielęgniarek. Nie wiem, czemu ksiądz w ogóle trafił do takiego pacjenta, może ktoś oczekiwał egzorcyzmu, ale tematem tej historii jest jego ostatnie życzenie. Pomimo wrogości ze strony pielęgniarek, Arturowi udaje się skontaktować z mężczyzną, który zaczął rysować palcem litery. Przed śmiercią mężczyzna bardzo chce dostać się do centrum dystrybucji Fazbear Entertainment. Artur postanawia spełnić to życzenie, ale wszyscy stają mu na drodze. Dlatego trójka pielęgniarek mierzy się z czasem. Są pewne, że to życzenie nie może doprowadzić do niczego dobrego, więc postanawiają zabić tego pacjenta. Ale za każdym razem powstrzymuje ich tajemniczy cień, tajemnicze dziecko z diabelskim uśmiechem w masce aligatora. Nagle pojawia się w szpitalu i nawet policja została wezwana, ale nikt nie jest w stanie znaleźć ani złapać dzieciaka, który regularnie pojawia się i znika. Próbowało go zabić na 3 sposoby. Siostra Ackerman wstrzyknęła mu śmiertelną dawkę morfiny, ale nie było na to dużej reakcji, a cień rozrzucił i rozbił dużą część strzykawek, które jej jeszcze zostały do wstrzyknięcia. Siostra Thomas chciała udusić go poduszką, ale dzieciak ją wyrwał i wybuchła. Siostra Colton chciała wstrzyknąć powietrze do wenflonu, ale strzykawka odskoczyła i wbiła jej się w gardło. Zginęłaby, gdyby szybko jej nie wyciągnęła. Mia widziała tego dzieciaka kilkakrotnie i pierwszy raz wchodzi do sali 1280 po ostatniej próbie zabójstwa. Łączy fakty w swojej głowie i zgadza się, że ten mężczyzna nie powinien zostać wywieziony. Nie udaje jej się jednak powstrzymać księdza. Pozwolenie na wyjazd zostaje udzielone i Arthur osobiście wiezie pacjenta na to miejsce. Centrum dystrybucji Fazbear Entertainment to duży kompleks starych budynków, ale wciąż w użyciu. Trafiają pod największy z nich. Wjeżdżają do środka, a ciało pacjenta trzęsie się i wybucha. Przerażony ksiądz widzi dzieciaka w masce krokodyla, który wbiega do środka i na tym kończy się cała historia. Kto zrozumiał, a kto nie, ta historia przedstawia Ultimate Custom Night. Ofiara utrzymuje swojego mordercę przy życiu i torturuje go w koszmarach. Często nazywa się tę grę piekłem, ale tak nie jest. To jest osobiste miejsce tortur jednej z ofiar na swoim mordercy. Widać to bardzo bezpośrednio tutaj. To było jasne od Ucena, że plan Henry'ego się nie powiódł. Ten, którego nie powinien był zabić, utrzymuje zabójcę na ziemi, żeby samemu wymierzyć mu karę. W grach najwyraźniej nie pozwolił nikomu odejść, ale książki przedstawiają po prostu konfrontację 1 na 1 zabójcy i ofiary. Fazbear Fright to wydarzenie jest bardzo ważne, bo domyka nam jeden wątek. Dziecko w masce aligatora to Andrew, jedna z 2 dusz nawiedzących Stitch Wrighta i jest to też dzieciak, który został pokazany w Golden Freddy parę historii temu. Andrew przyczepił się do swojego zabójcy, utrzymywał go przy życiu i torturował, a potem w jakiś sposób trafił do Apporta. Historia wyjaśnia, co konkretnie się z nim stało. Trafił do centrum dystrybucji Fazbear Entertainment i dotknął swoją wściekłością wielu różnych przedmiotów, które tam były, ale nie jest do końca jasne, co stało się z jego zabójcą. Tu jest pytanie, które chodzi po fandomie od dłuższego czasu. Czy Fazbear's Fright jest kanoniczne wobec gier? Czy obie te historie dzieją się w jednej linii czasowej? Nie. Ostatnio dotarło do mnie tyle, że Fazbear Fright samo w sobie nie odpowiada innej historii, bo powrót do domu Chicky dzieje się niedługo po zabójstwach, ale we współczesnych czasach. Tu kłóci się z innymi historiami. Duża część serii opowiada o Stitch Wrightie, ale niektóre historie są od siebie całkowicie oderwane, jak na przykład historia Chicky.
Sam Stitch Rate też nie ma związku z fabułą gier i mężczyzna z serii 1280 dosyć wyraźnie to pokazuje. Dla niektórych to jest William Afton po pożarze FFPS-a, ale to jest spalony żywy człowiek. William jest robotem, nie zostało wiele z jego zwłok. W poprzedniej książce było wyjaśnione, że atakuje go Andrew, czyli nowa postać i najpewniej książkowy odpowiednik Cassidy. Andrew jest też Golden Freddym. Jak już mówiłem, w książkach jest to tylko William i Andrew, ale w grach wygląda to na więcej ofiar. No i mężczyzna z serii 1280 dzieje się raczej we współczesnych czasach, nie ma tutaj żadnego futuryzmu ani nic, a pożar, w którym spłonął William, jest nazwany przedpotopowym. To nie może być linia czasowa gier, nawet jeśli The Ultimate Guide wydaje się mówić co innego. Czytałem wiele opinii, że te opisy wyraźnie pisał Scott, ale tak nie jest. Widzimy tutaj słowa pisane przez kogoś, kto był pewny swojego zrozumienia serii, ale tylko tyle. Pewnie ten ktoś dobrze rozumie Fazbear Frights, ale błędnie uważa, że to się bezpośrednio łączy z główną serią, bo wyraźnie się nie łączy. Inny świat, Andrew zastępuje Cassidy i tak dalej. I żeby było jasne, tym mężczyzną jest na pewno William Afton. I to można uznać za koniec debaty na temat tego, kto cierpi w Ultimate Custom Night. Zgadzam się, że to jest dobry argument, ale nie jest niezaprzeczalny. Może historia jedynie wyjaśnia, czym jest UCN, ale z zmienionymi postaciami. Może tak, a może nie. Nie będę tego dyskutował w ogóle, bo wiele razy mówiłem, że to nie ma sensu. Musimy rozwiązać inne zagadki FNAF-a, poznać też samego Golden Freddy'ego i znaczenie UCN-a samo się rozjaśni. Teraz marnujemy czas, bo żaden z nas nie rozumie całokształtu tej serii. Samo opowiadanie było dosyć ciekawe, prosto skonstruowane i bardzo często obrzydliwe, jeśli lubicie takie klimaty, bo nigdy nie było tutaj dużego zagrożenia. Największą stratą jest to, że Arthur wziął na siebie pełną odpowiedzialność za wyjazd. Jego pacjent wybuchł mu zaraz po wejściu do budynku. Nie jestem pewny, do jakich konsekwencji z jego strony to doprowadzi, ale to jest strasznie trudna i dziwaczna sytuacja. Dla mnie będzie to trzecia najlepsza historia póki co. Rozdzieliłem też sobie tą listę na dobre i perfekcyjne, bo trochę dużo się tutaj zbierało. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. To jest ciekawe miejsce w serii, bo Scott najpierw podpisał umowę na 5 historii Fazbear Frights i historia skończyłaby się właśnie tutaj. No na pewno nie skończyłoby się dokładnie na tej historii, bo gdyby było mniej książek, to historie byłyby inne i szybciej by się wszystko rozwijało, ale wydaje mi się, że właśnie to miało być dopełnieniem serii. Fazbear Frights miał być historią Stitch Rate'a i mężczyzna w serii 1280 miał to w pewnym sensie kończyć. Ale nie wiem, może tak było, może było inaczej, nie ma dużego znaczenia. Znam spoilery, że wątki w historii Stitch Rate'a będą od tego momentu tylko coraz większe. Kończymy książkę Odwiedziny Królika, więc spójrzmy na historię bonusową, właśnie historię Stitch Rate'a. Dzieli się ona na 3 części. Detektywa Larsona, który zajmuje się sprawą Stitch Rate'a, Grima, czyli bezdomnego, który przygląda się Stitch Rate'owi i historię właśnie tej postaci, Jake'a i Andrew nawiedzających tego robota. Larson trafił na jakiś trop w swojej sprawie, kiedy zaczął usilnie łączyć temat Stitch Rate'a z Fazbear Entertainment. Doszukał się powiązań z zabójstwami dziećmi i właśnie z przedpotopowym pożarem budynku. Coś zaczęło mu mocno świtać, ale nie była to historia, którą był gotowy komukolwiek powiedzieć. Widział zabawki związane z Freddym w laboratorium Finasha. Domyślił się też, że Stitch Rate może szukać czegoś, co zostało zabrane na policję jako dowód w sprawie. Znalazł to coś, choć nie wiemy, co to konkretnie było, bo od razu przechodzimy do następnych postaci. Historie Grima i Stitch Rate'a są ze sobą powiązane, bo praktycznie dzieją się jednocześnie. Grim śledzi tajemniczą postać, która niosła za sobą worek różnych części. Grim zamieszkał w ledwo co opuszczonej fabryce, a Stitch Rate szedł do innego budynku obok. Wydaje mi się, że to może być właśnie to całe centrum dystrybucji Fazbear Entertainment. Tak jak obiecał, Jake zbiera przedmioty, które zostały napełnione wściekłością Andrew, zanosi je do właśnie tego budynku, gdzie wrzuca je do zgniatarki i w ten sposób niszczy. W ten sposób przestają być zatem do użycia i ratuje następnych ludzi przed niespodziewanym spotkaniem z tajemniczymi urządzeniami zagłady. Co jednak ważne w tej historii, Jake w pewnym momencie odzyskuje jedno wspomnienie i się w nim zapada. Jest to przyjemne wspomnienie na temat tego, jak jego ojciec zabrał go na mecz baseballowy. Przypomniał sobie dobrze, kim jest i te pozytywne emocje prawie doprowadziły do tego, że uwolnił się z robota i odszedł z tego świata. Powstrzymało go przed tym jedynie przerażenie Andrew, który widział, jak Jake go zostawia. Dzieciak nie chciał jeszcze odchodzić, odrzucił to wspomnienie, zrozumiał, jak łatwo jest opuścić robota, ale nie zamierzał tego robić samemu. Nie zamierzał zostawiać Andrew samego sobie. No i wciąż nie dokończył swojej misji zbierania przedmiotów nasyconych wściekłością. Musiał zostać. Na tym się kończy ta historia. To jest bardzo ważna informacja. To jest to miejsce w Fazbear Frights, które wyjaśnia Happy's Day. To daje silny nacisk na pozytywne emocje, które już widzieliśmy w historii Chucky, ale które teraz zostają znacznie mocniej pokazane. Jake jest dosłownie najsilniejszym duchem, najsilniejszym egzorcystą, który pojawia się we FNAF-ie. To wszystko dlatego, że posiada pozytywne emocje. Z jakiegoś powodu nie cierpi, nie jest też bezmyślny. Zastanawia mnie póki co, czemu w ogóle taka postać nawiedza robota, bo dzieci są utrzymywane na ziemi przy użyciu cierpienia i negatywnych emocji. Jake nie pamięta, kim jest, ale kiedy odzyskuje te wspomnienia, po prostu odchodzi, tyle. A przynajmniej jest w stanie odejść, bo powstrzymuje się przed tym. Gdyby seria miała skończyć się na 5 książkach, to ta historia byłaby na pewno znacznie inna, bo zostawia dużo otwartych tematów.
Larson dopiero zaczyna łapać jakiś trop w swoim dochodzeniu, Jake dopiero poznaje, kim właściwie jest, jakie ma moce. Historia mężczyzn z sali 1280 bardzo nam wyjaśniła temat Williama, ale to jeszcze nie wszystko. Co oznaczało to przyjście do centrum dystrybucji, czego tam chciał, czemu wybuchł, co się z nim ostatecznie stało. Tego dowiemy się w następnych książkach. Póki co jednak na dzisiaj to wszystko. Czy podobała wam się historia mężczyzn z sali 1280? Czy macie jakieś swoje własne teorie i przemyślenia? Minęło trochę czasu, od kiedy zacząłem tę książkę w ogóle omawiać, więc może na odświeżenie przyjrzyjcie sobie poprzednie filmy. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Szykuje się parę fajnych filmów bardzo niedługo.